Siemano, witam wszystkich. Słuchajcie, pogoda się skiepściła, wali śniegiem, czyli czas na zmiany. W moim bunkrze oczywiście zmiany falownika 6 kW niskonapięciowego oddeja na 12 kW trójfazowy. Tu jest jednofazowy falownik 6 kW, a będzie zmiana na 12 kW falownik, który już sobie troszeczkę tutaj czeka. Realizacja, słuchajcie, tego planu na 3 hybrydach: wysokonapięciowy trójfazowy, niskonapięciowy trójfazowy i niskonapięciowy. I jednofazowy, mówię od razu, nie róbcie takiego układu w domu, bo sam pobór własny falowników was, że tak powiem, przyprawi o ból głowy. O tak sobie licząc, na Sofara 100, tutaj nadaje trójfazowego, lekko można też liczyć 100. No i takie 50-70 na jednofazowe to macie 250 W ciągłej pracy na siebie, a to łatwo sobie policzyć, ile to w zimie wciąga, bo w lecie to tam jeszcze pół biedy, fotowoltaika długo pracuje i one sobie latają. Także u mnie to jest cały czas eksperyment, póki netmilling działa. Później pójdę po rozum do głowy, chyba nie, ale będzie tak, żeby było jak najbardziej optymalne oczywiście w zimie, a nie, że ja będę na falowniki robił. No, trochę trzeba będzie robić, ale nie do końca. Także na spokojnie testujemy. No i co, słuchajcie. To tak. Pacjent żyje. Nie wiem, czy żyje, się dowiemy. 12 kW falownik, niskonapięciowy oddeja, trójfazowy oczywiście. Tutaj do niego graty. Pierścienie mocy mamy, czyli ferromagnetyki na wszystkie przewody, komunikacje, niekomunikacje. Tu jest strona AC, DC, spróbuję jakoś te 50 zawinąć, no raczej nie powinno być problemu. Dongla mamy do kolejnej aplikacji. Wtyczki, no tutaj już mamy 2 MPPT, ale jedno można chyba z tego co wiem równolegle wpiąć. Także 26 A idzie, 13-26 A idzie na jedno MPPT i na drugie normalnie 13, także można, tak jak mecenas Off-Grid tak fajnie to tłumaczy, 27 kW podpiąć pod ten falownik i on to przerzuci, nie przerzuci, ale temat ogarnie i na taką pogodę jak dzisiaj to by się przydało, a w lecie obetnie, no i tyle, więcej nie da rady. Także tak to wygląda. CT-ki już są założone, czujnik temperatury, którego już nie będę zakładał, bo to bardziej do kwasiaków. Kabel do komunikacji też nie będzie potrzebny, bo ja napięciowo lecę. Nawet jak później tą 6 zapnę tutaj do baterii tej, to też nie będzie napięciowo, bo później się jakieś inne jeszcze baterie, znaczy nie będzie komunikacji pojawiał i będzie problem. A tak jak mam napięciowo, to mam bardziej to ja pod kontrolą, że tak powiem. I coś miałem mówić, zgubiłem. No i dobra, blacha jest. Kołki oryginalne u mnie nie zdadzą egzaminu, bo to jest pustak żużlowy, także muszę przynajmniej 12 cm do drugiego tam poziomu, także kołki idą takie, ale dalej 8 tutaj mamy śrubę, to nie wydrze tego. No, różnica jest pomiędzy blachą a 6 a 12, zobaczcie. No, jest różnica. O, ja żebym to jeszcze złapał. Falownika więcej. On mi się tu zmieści. Ma się tu zmieścić i koniec, kropka. Tu się nic nie dzieje. On się tu nie zagotuje ani nic. Nie patrzcie się, że nie ma jakiejś wentylacji, bo tutaj będzie mechaniczna wentylacja na tyle, co tego tutaj jest. Także muszę wymusić w tym pomieszczeniu wentylację, żebyś nie udusił. CT-ki już są założone, także tu jest wszystko przygotowane. Oczywiście wszędzie używam przełącznika agregat sieć, żeby teraz na przykład już tylko mogę tutaj do falownika schodzę, z falownika wychodzę i pstryk, już sobie latam na falowniku. No i tyle tak naprawdę. Okablowanie leży, drugiego byka powiesimy. Tutaj będzie wisiał, bo żeby dalej używać tego magazynu energii. Żeby dalej do tego wszystkiego używać testowo, a później zobaczymy. Także biorę się za odpinanie tego. Co tam taki duży pobór tam? Moja małżonka pralkę włączyła. Kurde. Na chwilę pralka się wyłączy i włączę, bo też muszę odpiąć
muszę odpiąć ten falownik, a żeby go odpiąć, trzeba go wyłączyć i też mam przełącznik agregacie, także zrobię pstryk, pstryk, dom sobie będzie latał, a ja tutaj już będę się w tymi tematami bawił. Dobra, no to co? Do roboty. A i tam bajki opowiada, że mówisz, że od razu takiego wyjdziesz. Nie, proszę. Patrzcie, co za majster przyjechał na pomocnika. Majster przyjechał, obróć tle, o. Także już szóstki nie ma. Szóstka leży, 12 się szykuje, blachę montujemy. Ty, a majster, powiedz, co to tam stoi takie. To nie kangur? No, kangura sprzedał. No, sprzedałem, szkoda mi go, bo duża bateria, no ale trudno. A kupiony? Co kupione? Ja nie wiem, co ty kupiłeś. Nissan NV z mikrobaterią. Ty tym wracałeś 20 godzin. 20, 15. No będzie film. No właśnie będzie film, jak co 70-50 km ładowarka 30. Co 30. To jest to. Ale ktoś, kto poużywa małej baterii, to docenia większą pojemność. Dobrze, że tam szybkie ładowanie jest, bo jakby jeszcze AC było, to ja liczyłem kiedyś, ile może by mi zeszło. Nie, samo ładowanie 24 godziny. Nie, 48 chyba. Jakoś tak, liczyłem, jakbym co 100 km i plus czas. Jakoś tak, czy 24-48, jakoś tak było. 2 doby chyba na samo ładowanie by mi wyszło tymi 6 amperami. 16. No to trochę by zeszło. Tak to dobra. Jest. To tak. Ty się tutaj baw, jedź do domu. Tak, jadę. To Hubert trochę chory. A i na ptaku będziemy się jeszcze widzieć. O, to już w międzyczasie pewnie przed ptakiem jeszcze ten materiał wrzucę, jak ten falownik uruchomię. Jak nie, to i tak wrzucę. I będziemy się na ptaku widzieć. Czyli tam jest Solar Energy Expo chyba. Solar Energy jakoś tak. Expo. Tak, w Warszawie. W Warszawie, tak. Na Darzynie, nie, bo to na Darzyn. Na Darzyn. Na Darzyn. A tak, dla mnie to jedno. Dla mnie to jedno w tą czy w tamtą. W koło Warszawy. W ptaku wszyscy wiedzą. Wszyscy 14, wszystkie te YouTube'owe dziwaki tam przyjadą. Także ekipa będzie. Dobra. Idę się brać za robotę dalej. A ja uciekam. Jest. Troszkę większy. Jak tamten. Ale się ładnie zmieścił. Tu się martwiłem, bo myślałem, że mi nie wyjdą te uszy. Ale fajnie robi to robotę, ten uchwyt. Jak worek ziemniaków, jak ja to mówię. Dźwignąć, zanieść. Nie ma tragedii nawet na moje plecy. MPPT zostaje tam, gdzie był. No i teraz widać po szerokości, że tutaj trzeba będzie szóstkę zawiesić na tym pustaku. Będzie najprościej. Na dół dojdzie sobie ta bateria, tutaj z tej strony. I będzie fajne dojście, żeby do wszystkiego i tam się dostać, i tu się dostać, żeby było miejsce. Dobra. To co? Podpinam stronę DC, AC i lecę. No i pierwsze małe schody się pojawiły. Pierwsze co, to te kable są po prostu tutaj za krótkie z oryginału, żeby jeszcze zawinąć ten. No, kurde, zapomniałem. Pierścienie ogólnie. A po drugie tu jest śruba dycha, a ja mam na 8. Także nie będzie, czyli te kable muszą wyjechać i będą pod 6. No i tutaj muszę kupić. Ja dalej chyba zostanę przy 50, bo tutaj więcej jak 135. Tak jak przedtem miałem 130 A nastawione, teraz też sobie nastawię. Tu nie będzie takich obciążeń, nie wiadomo jakich na tym magazynie. Ale mam tutaj, słuchajcie, no dokładnie to jest 1,10 m z wtyczkami. To jest przedłużka do tej baterii. I tak się zastanawiałem, może tu by obciął i oczka zarobił, ale szkoda, bo to pewnie parę złotych kosztuje. I to jest 70. A mi 70 mm2 nie potrzeba. Tak jak mówię, no wcześniej miałem 6 podpiętą, tutaj jeszcze dojdzie pompa ciepła, dojdzie parę rzeczy, ale maksymalnie tam było 7 kW, ale to było szczycie, jak się włączyła pralka. No to chwilę chodziło, a później na spokojnie, to mówię tutaj takie 60 A standardowe, chyba że elektryk był podłączony, to też tam nie było. No mówię, pod 80 A mniej więcej podchodziłem, także 50 na krótkim odcinku mi bez niczego wystarczą i lepiej będzie mi zawinąć właśnie te pierścienie. Toroidalne? Nie. No, feromagnetyki, o kurde, słowo zgubiłem. Także biorę się za stronę to co mam, czyli stronę AC zepnę, na razie podłączę te 2,4 kW panele i
No i te przekładniki. O, CT-ki. I zostanie mi tak naprawdę baterię później spiąć. Zobaczę jak to ukryć, bo półmetrowych kabli nie kupię, metrowe jak kupię będą za długie, to nie wiem czy nie przeniosę sobie w ogóle, nie wypieprzę tego drugiego, bo to było na testy przedtem i tą baterię sobie przyniosę tutaj na krótszej, może nawet krótszy odcinek zrobię z tej 35 wtedy, bo mi jeszcze będzie mostki potrzebne, także jak potnę 35 to się nic nie dzieje, bo wykorzystam na, jeszcze się pojawi u mnie taka bateria, pewnie jedna albo dwie, na mosteczki, na przedłużki to nigdy nie ginie. No dobra, zobaczymy. Biorę się na razie, przyniosłem sobie 5x6 mm. Akurat mam drut i może nawet lepiej, bo linka jest grubsza całością, a drut spróbuję zobaczyć na tym pierścień, to czy w ogóle da się nawinąć. No, będę się starał tutaj ponawijać wszystko, jak już zobaczmy. Jak pokazuje instrukcja, czy tutaj na bateryjnych, czy load, generator, grid sieciowy chyba też jest. Od sieci też przekładnik jest czy nie, bo nawet powiem wam nie wiem. Tak się patrzyłem na tą instrukcję, że chyba jest czy nie ma. Żebym się nie pomylił. No load na generator było. A na sieci jest czy nie ma. Moment, zaraz poszukam. No patrzę, jednak nie ma. Od strony sieci nie ma w ogóle tego pierścienia, tylko jest tutaj pokazane na load i na generator, tak żeby z tej strony te zakłócenia no najbardziej wchodziły, a że sieć jednak nie ma zakłóceń, no jestem ciekaw. Tylko z drugiej strony, no patrzcie, to jest, dwa są pierścienie na pewno od tego, jeden jest od tutaj, no 2,50 już do tego zapną, już bardziej, a tutaj mam, kurde, szóstkę, no i no raz może to owinę, ale nie wiem, muszę wsadzić. Spróbuję wsadzić, jak dwie szóstki wsadzę jedną koło drugiej, to zawinę. Jak nie wsadzę, no to nie ma opcji, że mnie to zawinął. Wszystko za małe. A ten jest cienki. A ten 6 mm normalny jak jest linka, to nie ma opcji. Nie ma szans. Trzeba by było, chyba że oni tutaj przemyśleli, że tutaj już same te. Ale nie, no jest na zewnątrz. Wszystko poza zewnątrz. No jestem ciekaw, powiem wam. Dobra, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dobra, tyle na dzisiaj. Jednak te przewody nie będą, bo ja się tutaj z nimi bym, no, brzydko się cały czas wyrażał, szlak bym nie trafił. Z tymi drutami muszę kupić 4 metry, 5x6 mm przewodu i wtedy sobie wjadę nim tutaj, oskoruję się, tutaj się zawinie, o tak wałki zostawię jak są, znaczy te pierścienie, zawinę przynajmniej 2 razy, zobaczę ile wyjdzie. I pod zasilanko drugi tutaj z loada wyjdzie elegancko, tu się chyba zabija miejsca, jest na tyle. Ziemionko sobie podkradnąłem od razu tutaj do spodu, ten przekręcony. I CT-ki tutaj też się pozawija, ale CT-ki na samym końcu pójdą, jak już sobie tutaj puszczę przewody. Strona bateryjna, jak na razie to tak zostaje, bo muszę kupić przewód 50, 2-metrowy, znaczy no 4 metry, tylko 2 metry i zejdę sobie wtedy tutaj tą 50, dojdę tutaj, jeszcze dodatkowo zawinę o pierścień i bateria ta pójdzie tutaj i tutaj sobie założę wtedy na szynę elegancko, mostki porobię i będę miał właśnie też dodatkowo tak tutaj będę miał odcięcie jednej, odcięcie na razie całości, no ale jak się tutaj przypląta jeszcze jeden zestaw baterii, to sobie podzielę i zrobię sobie na raz, dwa, trzy i później na raz, dwa, trzy jeszcze sobie to porozdzielam osobno, żeby ładowanie, rozładowanie jeszcze lepiej chodziło, także tutaj na szynę można też wyżej, później tutaj mam mostek na 3 na środek, to można tutaj albo niżej jeszcze przypiąć jednego i na spokojnie, czy nawet tak przesunąć, bo jednak te przewody w tą stronę, no się zobaczę tak naprawdę, szyny tu sobie dopasuję i zobaczymy. Dobra, czyli tak, przewody, bo mi tutaj razi, przewody po stronie AC i do baterii to później, także na razie, żeby to odpalić i jak się jakieś słonko pojawi, niech sobie tam pracuje.
No i tyle, no. Odpalić, poustawiać i działamy dalej. Mamy przewodzik, także faza, że tak powiem, green load spięte. Nawet się fajnie tutaj to pomieściło wszystko. No przy przewodach już 10 mm to 2 razy by nie zawinął. Dużo się dowiedziałem, że mało kto używa tych, nawet jak mają, to nie zakładają, bo im się, nie wiem, nie chce, albo za grube przewody. Już tam nie wnikam. Jak jest, to dałem radę, założyłem. Widziałem nawet, że są realizacje, że wszystko tutaj wisi z samymi przewodami. Mi się nie podoba. Ja jak mam dławik, to jednak to ma na izolacji być, nie? Żeby to się kupy trzymało, ale dało się, nie ma tragedii. Tamtej płytki też, na te płytki z tyłu patrzyłem, żeby gdzieś się o coś nie haczyło. Można przesunąć, także patrzymy też, żeby blacha nam doszła. Tutaj tak samo wysunąć na zewnątrz, pozawijać, później ściągnąć go z powrotem. Do płytki nie dotyka, nigdzie nie dotyka. Miejsce tu jeszcze jest, na generator jeszcze na upartego też podłączę kiedyś, tylko już bez pierścienia, najwyżej na zewnątrz, a nawet nie mam. I tutaj też patrzyłem w instrukcję, piszą, że jest, tak nawinąłem chyba 3 razy, tak naprawdę. Niech będzie, są te pierścienie, no to trzeba używać. Kablek wymienię też, tutaj pójdzie na stronę bateryjną, na razie koło środy będą kable. Dobra. To trzeba by to pomału uruchamiać. Dobra, te deki tu jeszcze wiszą, to do połapania. Ale żyje pacjent. Już pompa ciepła sobie leci. Elegancko. Zszedłem z baterią z 52,5 na 52V. Niestety za dużo tutaj w magazynie tej energii nie było i trzeba podbierać dalej. Troszkę to menu jest delikatnie inne jak jednofazowym, ale to już sobie tam resztę ogarnę. Wolty wszystko sobie tutaj poustawiałem, żeby mi nie kombinowało i chodzi. I po parę rzeczy będę musiał tu jeszcze sobie przerobić w międzyczasie. Oświetlenie jednak domu, bo ten falownik muszę podpiąć, bo bym musiał wtedy dalej kombinować na szóstkę, bo szóstka raz będzie działać, raz nie będzie, na zimę nie będzie. Takie kombinacje, a szóstkę mam wpiętą po stronie tutaj gridowej i no między stykami a falownikiem. Jak mi będzie brakowało do szóstki, to będzie podbierało nie z lauda, bo właśnie nie wiem, czy w ogóle pod lauda można podpiąć kolejny falownik, także wolę nie ryzykować, nie kombinować. Podpiąłem się normalnie po stronie grida. Z szóstki tak nie oddaję, także ona tylko pociągowa będzie i kwestia właśnie to, jak braknie, to podbierania. Tylko teraz w tym momencie, jak mam ten falownik, jeszcze go nie ma akurat nawet fizycznie, jakby brakło prądu, to ja mam na gridzie to wszystko, co tu jest i oświetlenie domu mam na gridzie, także oświetlenie domu musi jednak pod ten pójść, bo ten obsługuje cały czas już duży magazyn. Także delikatne takie zmiany, a ładowarka i chyba łazienka gniazdka, właśnie ogólnie łazienka gniazdka, bo tam jest pralka, suszarka będzie pod to i ładowarka EV. Resztę to już pójdzie normalnie. Dobra, słuchajcie, tyle na dzisiaj. Falownik wisi, działa. Dowiedziałem się, że mogę sobie jeszcze pod wyjście load podpiąć szóstkę. Także tutaj, jak je miałem na gridzie, to wystarczy, że ten przewód sobie wyciągnę, puszczę dołem tutaj pod drugą fazę, bo akurat tu mnie druga faza interesowało i pamiętajmy osobny neutral i wszystko będzie sobie latało tak jak ja chcę. Właśnie ta szóstka raz będzie, raz nie będzie działała, testy będę robił, inne rzeczy, włączę bypass, a zawsze na tym lodzie będę miał zasilanie, także to jest na plus. Coś tu piszczy. I zależy, jak się ustawię. Raz z prawa, raz z lewa, ale coś mi piszczy z tego falownika chyba. Nie chcę już dzisiaj tego wyłączać, bo pompy ciepła na nim chodzą. A zapinanie pompy ciepła, włączanie to też nie jest dobre, także ja sobie jutro na spokojnie wyłączę i wtedy wyłączę falownik, zobaczę, czy przestanie piszczeć, nie? Bo dzisiaj to znowu trzeba, nawet jakby ktoś powiedział, żeby przełączyć, bo mam bypass, nie? Ale na bypass tak muszę włączyć pompę ciepła, bo na chwilę zrzucę z nich zasilanie, a to nie jest ani troszeczkę dobre, także no nie ma co kombinować aż tak za bardzo. Ja tu zaraz stąd pójdę, on niech sobie tutaj
popiskuje. Chyba że będziecie słychać coś z tego piszczenia. Powiem wam, nie mogę zlokalizować miejsca. Jak założę osłonę, troszkę jest ciszej, ale taki jest strasznie denerwujący. Taki dźwięk, nie wiem co to za częstotliwość. Dobra, to się wyczai. Czyli co? 12 wisi, 6 tutaj już w przyszłym tygodniu. Także przy okazji jeszcze 14 będziemy na Ptaku. W Warszawie takie targi. W hali Ptak, Solar Energy Expo, jak dobrze pamiętam. O tak spontanicznie, że tak powiem, jako odwiedzający. Tak, żeby ktoś co bajera przyciąć albo cokolwiek, to można tam się będzie z nami spotkać. No i tyle. Działa. Te resztę to się już kablotekę połapie, to całą resztę. Co mam więcej powiedzieć? Zobaczymy, potestujemy. Co dzieje, jak, dlaczego. Na bieżąco. Także na razie to piszczenie mnie denerwuje. I no, niedobre to jest, ale to jeszcze pozaglądam, bo tam w menu jeszcze muszę tam parę rzeczy poklikać i popytać, bo to menu jest bardziej rozbudowane jak jednofazowym i w instrukcji tego nie ma. Gdzieś mam polską instrukcję ogólnie taką bardziej chyba dogłębną, zaraz sobie poszukam. Trochę na grupie napiszę i pewnie się dowiem. Dobra, szczęścia, zdrowia, pomyślności, trzymajcie się ciepło i lecimy z tematem dalej.